Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Zapraszam Państwa do wysłuchania wywiadu, jaki przeprowadził ze mną Bogdan Smolosz na temat petycji napisanej do Ministerstwa Edukacji i Nauki. I przy okazji chciałam Państwa zachęcić do zapoznania się z YouTube'owym kanałem Bogdana. Nazwa tego kanału Piekarz Bogdan Smolosz i jak sama nazwa wskazuje, Bogdan jest piekarzem. Piecze chleb, piecze niezwykłe pieczywo, ale o tym jakie dowiedzą się Państwo z jego kanału. Natomiast ja muszę dodać, że Bogdan jest nie tylko piekarzem, to jest człowiek orkiestra, który zajmuje się wieloma rozmaitymi dziedzinami w życiu, zgłębia je i to w sposób, mogłabym powiedzieć, nieraz bardzo specjalistyczny, wręcz akademicki. Podejmuje się różnych działań, nie boi się ryzyka, jest to niezwykle imponujące. Zmierza się z problemami czasów współczesnych, z różnymi zagrożeniami i to robi z uśmiechem na ustach, z jakąś niebywałą łatwością, lekkością i tym samym zachęca nas, inspiruje, abyśmy wszyscy mieli właśnie takie podejście do życia. Jest przy tym niesamowitym człowiekiem w sensie relacji międzyludzkich, ma bardzo dobry kontakt z innymi ludźmi, jest bardzo dobrym słuchaczem, fantastycznym rozmówcą. I jedną z takich dziedzin, jaką zgłębił z racji własnego zawodu, to pieczywo bezglutenowe w Polsce. Odkrył rzecz niebywałą, mianowicie to, że ten produkt oferowany na rynku polskim w zasadzie jest bardzo chorobotwórczy, pomimo tego, że robiony jest z myślą o osobach, które są chore, o chorych dzieciach i to jest bardzo smutne. Natomiast jest na to rozwiązanie, znajdą je Państwo właśnie na kanale Bogdana i w szczególności zachęcam do zapoznania się z jego filmem pod tytułem Kij w bezglutenowe mrowisko. Znajdą Państwo link do tego filmu w opisie do mojego wideo. A wracając do samej petycji, tak dla przypomnienia lub dla przekazania informacji tym osobom, które po raz pierwszy stykają się z tematem petycji, jaką napisałam do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pełny tytuł tej petycji brzmi: Petycja w sprawie zmniejszenia liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i średnich. Link do petycji umieszczam również w opisie do filmu. Na stronie petycji znajdą Państwo taką, oprócz oczywiście głównej treści samej petycji, z którą należałoby się w pierwszej kolejności zapoznać, znajduje się tam też zakładka ogłoszenia, w której umieściłam wszystkie dotychczasowe publikacje związane właśnie z tą petycją. Także zapraszam Państwa serdecznie, żeby się z nimi zapoznać, jeśli jeszcze Państwo dotąd tego nie robili. I chciałabym tylko powiedzieć, że treść petycji jest niezmiernie ważna dla losów naszych dzieci i dla przyszłych pokoleń i to, że wkrótce tę petycję wyślę do władz, ona dotychczas nie była wysłana, była tylko napisana, ogłoszona i wciąż zbieram podpisy. Tych podpisów nie jest wiele, wciąż potrzebuję wsparcia od Państwa i byłabym bardzo wdzięczna w związku z tym, że zamierzam już wkrótce napisać ją do władz i zamknąć to, zakończyć ten okres zbierania podpisów już wkrótce, myślę już o tym miesiącu, czyli lutym 2023 roku. Więc w związku z tym mam ogromną do Państwa prośbę, aby w tym ostatnim okresie zbierania podpisów pomóc mi i przekazać treść tej petycji, jak być może również ten chociażby dzisiejszy wywiad, który Państwo usłyszą, innym osobom, zachęcić ich do zapoznania się z tematem i zachęcić do złożenia podpisu. Przypominam, że podpisy mogą składać nie tylko rodzice, ale również dziadkowie, nauczyciele, jak również starsi uczniowie. Mieliśmy wyjątkowo ciężkie liceum, były depresje, była próba samobójcza u kogoś, ktoś na oddziale neurologicznym wylądował. Dlaczego napisałam taką petycję do Ministerstwa Edukacji i Nauki? Ile mózg może znieść w takich warunkach? A dzieci przyjmują to za normę, bo nie mają punktu odniesienia, mianowicie przeciążenie szkołą. Przez tak dużą liczbę godzin lekcyjnych pogarsza się stan psychiczny dzieci. Wiele moich znajomych popada w apatię, depresję, stan chronicznego zmęczenia i tak dalej. Ale tu chodzi o zdrowie naszych dzieci. To, co napisał chłopak, to brzmi jak wołanie o pomoc. Bogdan Smolosz przedstawia: Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Witam Państwa serdecznie. To dzisiaj jeszcze taki materiał, którego jeszcze nie było. Gościem naszym jest
Ewa się przedstawi. A temat będzie dotyczył przeciążenia dzieci w szkołach. Jest w związku z tym gotowa petycja. No, dla Ewy jest to ważne. Ewo, powiedz nam, jak się nazywasz i z czym do nas przyszłaś, bo to dla ciebie ważne, chcemy być w tym przydatni. Nazywam się Ewa Gierula i występuję tutaj w tym momencie przede wszystkim jako mama dwojga nastolatków. Moja córka chodzi do liceum, syn do technikum i to, co zauważam, właśnie w zasadzie tym bodźcem pierwszym, to były moje dzieci, to, co one czują, jak żyją, jak się czują w tym swoim życiu i tu w tym wypadku życiu szkolnym. Więc zauważam taki jeden bardzo duży mankament, który już zauważyłam kiedyś, gdy ja chodziłam do liceum, mianowicie przeciążenie szkołą. I bynajmniej nie chodzi mi tu nawet o kwestię, czego dzieci się uczą w szkołach, bo to jest osobny temat i oczywiście bardzo ważny i poniekąd łączący się z tym, o czym ja chcę powiedzieć. Mnie chodzi tutaj przede wszystkim o ilość godzin, jakie dzieci są zmuszone do spędzania w ramach obowiązku szkolnego codziennie w szkołach od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny. I okazuje się, że w szkołach średnich to jest w zasadzie taki dzień pracy, jak u dorosłego, czyli zaczynają tam powiedzmy o 8:00, kończą o 2:00, 3:00. Czasami mają zmiany, bo szkoły są przepełnione, więc do późnego wieczora i aby potem rano wcześniej się zrywać i znowu do szkoły. Tylko my nie zapominajmy, że oczywiście możemy się porównywać, czy dzieci porównywać do nas, powiedzieć, że życie jest ciężkie, my też pracujemy tyle godzin. Natomiast to jest nauka, to nie jest praca, którą oni sobie wybierają. Pracę, jeżeli dobrze nam idzie w życiu, to wybieramy sobie też zgodnie z naszymi zainteresowaniami. Natomiast w szkole uczymy się niekoniecznie zawsze tego, co chcemy, w związku z tym jest to cięższe już w zniesieniu. I dzieci poza tym oczekuje się, że one dalej będą się uczyć po szkole. Przecież mają mnóstwo w tym wieku zadań. To nie jest już podstawówka. W zasadzie ten problem już zaczyna się w podstawówce, bo taki duży skok w ilości godzin edukacyjnych, jak przyglądałam się temu, co mi dyrekcja jednej ze szkół podstawowych przedstawiła, więc ten skok zaczyna się w klasie 7. I do tego, że dzieci muszą się uczyć w szkole, dochodzi nauka po szkole, nieraz wielogodzinna. Dzieci bardziej wrażliwe, bardziej ambitne się temu bezwzględnie poddadzą. Dochodzi dojazd do szkoły i często to jest w jedną stronę, nie zawsze, ale bywa czasami, że 1 godzinę dzieci dojeżdżają, czyli 2 godziny na dojazd w ciągu doby. No i co poza tym, prawda? Przecież dzieci powinny mieć prawo do odpoczynku. Tu oczywiście ten odpoczynek niekoniecznie musi polegać na tym, że leżą do góry brzuchem, ale przede wszystkim odpoczynek może polegać na tym, że robią coś zupełnie innego niż nauka. Powinny mieć czas na spokojne zjedzenie posiłku. W tym wieku dzieci powinny nabierać już, w zasadzie już wcześniej, ale w tym wieku na pewno umiejętności tak zwanego ogarnięcia się, zrobienia koło siebie porządku, przysłowiowego porządku w własnym pokoju przynajmniej, zaangażowania się w życie rodzinne właśnie w kontekście pomocy rodzicom, prowadzeniu domu. Coś takiego zwykłego jak wywieszenie prania na przykład. Czemu tylko rodzice by mieli to robić? Tu nie chodzi o to, że dzieci mają wyręczać rodziców, tylko mają się uczyć same radzić sobie z tymi rzeczami, żeby później jako młodzi dorośli odnaleźli się w natłoku o wiele poważniejszych obowiązków. Żeby potrafiły sobie, miały czas na przygotowanie posiłku porządnego, a nie tylko z mikrofalówki. Następna rzecz, powinny mieć teoretycznie czas na własne hobby, na spotkanie się z przyjaciółmi, nie online, tylko gdzieś poza domem. To pozostaje tylko w teorii, bo na to brakuje czasu w ciągu doby. Nie da rady. Jeżeli dziecko rano wyjeżdża, musi o 6 rano wstać, żeby zdążyć dotrzeć do szkoły na 8 rano, zjeść jeszcze jakieś śniadanie. Powinno sobie samo zrobić też do szkoły, bo nie powinno być obsługiwane w tym wieku. Dla jego dobra. To nie chodzi o to, że my jesteśmy niedobrymi rodzicami, ale po szkole wraca powiedzmy o 3:00, 4:00 razem z dojazdem. No i co dalej? Wiem, że tak jest, bo ja miałem pociąg do szkoły 6:08. Już pociąg. Musiałem dojść ponad kilometr. 2 pociągami dojeżdżałem do szkoły. No i później musiałem wrócić, więc to było ze szkoły zawodowej już.
bo podstawowa była blisko. No i to tak 17, 16 w najlepszym razie. I jeszcze dochodzi kilka godzin, bo na to wychodzi w liceum szczególnie, bo w technikum też jest duży materiał, ale powiedzmy, że tam w technikum jest troszeczkę mniej, jakby wymagają tego, tak jak ja widzę. Ale w liceum dosyć dużo i te dzieci siedzą nieraz do 12 w nocy. Naprawdę. I ja na przykład też pamiętam, ja byłam taką ambitną uczennicą. Oczywiście wtedy mnie nikt nie ochronił, nie zauważył nikt z dorosłych, że trzeba powiedzieć, kochanie, nie uczymy się tyle. Nie trzeba, to nie jest aż tak ważne. Ale masz się dobrze. Wtedy nie miałam się dobrze. Aha. I u nas ponieważ mieliśmy wyjątkowo ciężkie liceum, były depresje, była próba samobójcza u kogoś, ktoś na oddziale neurologicznym wylądował. Ja na przykład wstawałam o 3:00 nad ranem, żeby się uczyć, bo nie miałam siły po szkole. I ja wiem, że nie wszyscy uczniowie tak, ale ci wrażliwsi, i wiem, że są takie dzieci, że co za różnica, czy o 3:00 wstanie, czy do 12:00 się uczy. Też jest skrócony sen, to już nie ma znaczenia, prawda? No i to jest jeden aspekt. Dlaczego napisałam taką petycję do Ministerstwa Edukacji i Nauki, również z wiadomością do prezydenta, do premiera. Jeszcze tej petycji nie wysłałam. Ja zbieram cały czas podpisy w internecie i można te podpisy tam składać. Ja bardzo zachęcam wszystkich, żeby w ogóle przeczytać tę petycję ze zrozumieniem, bo to jest następna rzecz. Wiele ludzi, którzy przeczytało tę petycję, od razu mi mówią, że to nie jest, tutaj trzeba zmienić program, inaczej te dzieci uczyć i wchodzą jakby w temat, czego te dzieci uczyć. I oczywiście on wiąże się z tym, bo jeżeli zmniejszymy ilość godzin przebywania dziecka w szkole, no to wiadomo, że musimy pomyśleć w związku z tym, czego ich uczyć. Znowu kwestia wyboru tego, czego uczyć. Nie możemy się wszystkiego uczyć. Ale to uważam, że to jest temat na oddzielną petycję. No tak. Bardzo ważne, ale nie możemy z tym łączyć. I tutaj mam takie wrażenie, że niektóre osoby, które przeczytały treść tej petycji, że właśnie na tym się skupiają i w związku z tym nie do końca rozumieją mnie. Druga rzecz, która się wiąże z tym zagrożeniem dla dzieci, oprócz tego, że są chronicznie przemęczone, to są warunki, w jakich spędzają te 7-8 godzin w szkole. To są mury zamknięte. Bardzo często w wielu szkołach, ja sprawdzałam to, nawet jak jest słoneczny dzień, to są sztuczne światła zapalone, świetlówki, które nie są dobre dla oczu, ani dla układu naszego cyklu dobowego, bo to jest następny temat. Jest tam problem, w coraz większej ilości szkół jest instalowane Wi-Fi, czyli bardzo silne promieniowanie. Jest tam skupienie telefonów komórkowych, które są powszechnie używane przez uczniów i na przerwach, i nawet na lekcjach, więc z tego też idzie promieniowanie. Sale nie są zawsze wietrzone. W niektórych szkołach zakładane są wentylacje powietrza. Uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, bo to też nie jest naturalna mikroflora wokół nas. W szkole mojej córki jest zakaz w ogóle opuszczania budynku do 3:00, do końca lekcji, bo tam gdzieś jest w pobliżu budowa, więc nawet na przerwach te dzieci nie mogą sobie wyjść na podwórko. W moich czasach przynajmniej to było pilnowane. Nas licealistów wyganiali na podwórko szkolne w czasie przerw. Więc jest dużo mankamentów i to jest pozycja siedząca. Ile mózg może znieść w takich warunkach? No ale petycja, którą napisałaś, to nie obawiasz się, że ci smutni panowie, co mieliby się nad nią pochylić, nie zrobią tego? Ja wiem, że tego nie zrobią. Natomiast coś trzeba zacząć i ja myślę, że pisanie takich petycji również ma inny wymiar, ma taką funkcję informowania, edukowania społeczeństwa, że tutaj, kochani, mamy problem. Zwróćmy na to uwagę i okazuje się, że wielu rodziców nie jest świadomych tego, a dzieci przyjmują to za normę, bo nie mają punktu odniesienia. One nie wiedzą nawet, że mogłoby być inaczej i ciekawiej i to życie mogłoby być ciekawsze. I nauka bardziej atrakcyjna, bo jak jest za dużo, im więcej, tym mniej tak naprawdę. Bo mózg ludzki jest ograniczony, może źle to brzmi. Możliwości przyswajania wiedzy ciągiem są ograniczone. Także tutaj bym bardzo zachęcała do podpisania tej petycji. Gdzie ją znajdziemy? Tak, ja przeczytam, można po prostu przez wyszukiwarkę w internecie. Ale damy link pod materiałem. To by było najlepiej, dobrze. Że tylko w niego klikniemy i przekieruje nas tam. Tak, i można tam do podpisów również składać swoje komentarze. I wśród tych podpisów też te podpisy składają uczniowie, zauważyłam. I chciałam Państwu może przeczytam jeden taki komentarz jednego z uczniów, który naprawdę wydaje mi się alarmujący, ale ja się jemu nie dziwię. Wydaje mi się bardzo wiarygodny.
Momencik. Podpisuję, to pisze ten uczeń liceum. Podpisuję, ponieważ wszystko napisane w tej petycji to prawda. Tej nauki jest tak dużo, iż uczniowie są zmuszeni do spędzania 90% czasu wolnego na odrabianiu lekcji. Również przez tak dużą liczbę godzin lekcyjnych pogarsza się stan psychiczny dzieci. Wiele moich znajomych popada w apatię, depresję, stan chronicznego zmęczenia itd. A to natomiast doprowadza do zwiększenia się liczby prób samobójczych. Ciągła presja ze strony nauczycieli, rodziców i kolegów jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Sam uczęszczam do psychoterapeuty ze względu na depresję, która ciągle jest popierana niezmiernie dużą ilością godzin lekcyjnych i nocami, które nie przespałem, ucząc się i powtarzając do lekcji. To, o czym ja mówiłam. Większość nauczycieli w naszym liceum popierają moją postawę. No myślę, że tu chodzi o to, że ponieważ ten uczeń się tak dużo uczy, to jest głaskany po głowie za to. Ja miałam, w moim przypadku, ja byłam uwielbiana przez nauczycieli, wzorowana uczennica, a nie zdawali sobie sprawy z tego, co za tym stoi, jaki wysiłek. To brzmi jak to, co napisał chłopak, to brzmi jak wołanie o pomoc. Tak, i ja myślę, że jest więcej takich głosów i zauważyłam, że chyba spora część, bo tam dużo jest anonimowych podpisów i jak najbardziej można anonimowo podpisać, ale z tego, co się orientuję, widzę, że jest sporo właśnie nastolatków. Czy pod petycją osoby podpisujące mogą te komentarze przeczytać? Tak, jeżeli ktoś obok petycji może złożyć swój komentarz. Ale czy może przeczytać inne komentarze? Każdy może przeczytać. Czyli go tam odnajdziemy, jak wejdziemy. Tak. Okej. No bo to różne osoby podpisują, związane z edukacją, czyli i nauczyciele. Tak, mam też tu wypowiedź, bo nie chciałabym już przedłużać, ale mam też ciekawe wypowiedzi nauczycieli, rodziców, także proszę, też zapraszam do zapoznania się z tymi komentarzami. Poza tym tam na stronie petycji jest również taka zakładka, nie pamiętam nazwy, informacji, ogłoszenia, bodajże pod hasłem ogłoszenia. I to są moje ogłoszenia jako autora petycji, autorki. Jest chyba ich tam teraz 8. Ja sukcesywnie, gdy miałam jakiś wywiad czy jakiś artykuł, też pisałam na ten temat, bo ktoś mnie poprosił. Ja tam rozwijałam ten temat i ja w tych ogłoszeniach to daję, więc jakby ktoś chciał zapoznać się bardziej z tym tematem, to zapraszam do zapoznania się tam z tymi ogłoszeniami. I jeszcze raz chciałabym podkreślić, to nie chodzi o to w tej petycji, czego uczyć do końca, chociaż ja też zahaczam o ten temat, bo to trudno rozerwać te dwie kwestie, ale tu chodzi o zdrowie naszych dzieci. O to, żeby lepiej funkcjonowały, żeby miały więcej czasu na własne takie swobodne życie, bo też zauważmy, że edukacja dzieje się poza szkołą. Że edukacja to nie tylko nauka polskiego, matematyki i geografii, ale to jest właśnie jak ugotować obiad, jak pomóc przy rodzeństwie na przykład, jak zadbać o dom. Różne hobby, na przykład mój syn teraz interesuje się, jest technikum informatycznym, a on interesuje się uprawami roślin. I oprócz zdobywania zawodu informatyka, on równolegle uczy sam, w własnym zakresie uprawia rośliny i się tego uczy. Ale ma czas o tyle, dlatego że on ma tą zdolność, że nie poddaje się temu systemowi, dużo siedzi w szkole, ale on sobie odrabia już lekcje w trakcie innych lekcji nudnych. Może nie powinnam tego zdradzać, ale ja go w tym popieram. Wiemy, że tak jest. I on się już w ogóle nie uczy po szkole, w przeciwieństwie do mojej córki, która nie potrafi tak. Powinnaś mieć zakrytą twarz. No, dobrze. Szczególnie ci z Państwa, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, późnoszkolnym, no to warto się może pochylić nad tym, odszukać, odczytać, podpisać i wysłać. Bo petycje, kiedy są wysłane, mogą wnieść jakieś znaczenie. Bo kiedy my się nie będziemy upominali o własne sprawy nasze, no to kto się za nami ma wstawiać? Pewno. No. Dziękuję Ci, że przyjechałaś, podzieliłaś się z nami tym. Co jeszcze ważnego byś musiała dodać, powiedz? Czy jest coś takiego? Jeśli chodzi o tą petycję, no myślę, nie zrażać się tym, że na pewno nas władze, panowie w mundurkach, w garniturach, bo już też tak miałam, że jak pani liczy na to pani się grubo myli, że oni zareagują. Nie o to chodzi. Trzeba dać to, gdzieś się zawsze zakotwicza w ich głowach, gdzieś jest sygnał, dla opozycji jest sygnał i może ktoś podejmie ten wątek w przyszłych latach. Ja wiem, że to już może ominąć dobro naszych dzieci. Ja osobiście już w zasadzie jestem o krok z córką od decyzji o przejściu na edukację domową. W związku z tym, że ona się tak męczy, nie doczekamy się prawdopodobnie zmiany za jej życia licealnego. Ona jest teraz wprawdzie w 1. klasie liceum.
ale to trzeba kiedyś ruszyć. Będą jeszcze kiedyś wnuki. Chcę przynajmniej dobra dla moich wnuków. Musimy się o siebie zatroszczyć. To samo się nie wydarzy, więc aktywność taka jest potrzebna. Dobrze, Ewo droga. No to petycja poskładana, podpisana. Zachęcamy Państwa. Wszystkie linki przypominam pod tym materiałem. Dziękuję Ci, że przyjechałaś. Ja dziękuję za umożliwienie właśnie nagłośnienia tej sprawy, bo ona jest naprawdę bardzo ważna. Rzeczy ważne trzeba mówić głośno. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Zaglądajcie tu, może takich materiałów będzie mniej, ale wszystkie inne znajdziecie w historii tego, co robimy. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.